W wyniku operacji wschodnio-pruskiej, którą przeprowadzono w styczniu i lutym 1945 roku, wojska Armii Czerwonej rozbiły siły niemieckie i w krótkim czasie opanowały Prusy Wschodnie. Na zdobytych terenach niemal natychmiast przystąpiono do organizacji więzień i obozów dla jeńców wojennych. Powstało około 50 takich obozów. Trafiło do nich 250 000 jeńców, a część z nich wywieziono na roboty do ZSRR. Jeden z obozów przejściowych utworzono w Iławie, na południowych obrzeżach miasta. To tam latem 1945 roku rozegrał się epizod, który zaważył na dalszych losach jednej z najpotężniejszych postaci powojennej Europy. Internetowe Muzeum Iławy przedstawia Wielka ucieczka. Historia obozu w Iławie sięga roku 1943. To wtedy w sąsiedztwie dworca kolejowego powstał niemiecki obóz karny, do którego trafiali mężczyźni narodowości polskiej skazani na karę obozu w wymiarze od 3 miesięcy do 3 lat, a także Żydzi, Rosjanie i Niemcy. W tym przypadku byli to głównie dezerterzy z frontu wschodniego. Obóz karny w Iławie był filią więzienia w Sztumie. Powstanie obozu konkretnie w tym miejscu wiązało się ze wzrostem strategicznej roli Iławy jako węzła kolejowego po ataku Niemiec na ZSRR i otwarciu frontu wschodniego. To wtedy podjęto decyzję o rozbudowie iławskiego węzła i prędko przystąpiono do olbrzymich prac. Powstały nowe nastawnie, bocznice kolejowe, platformy rozładunkowe, obiekty parowozowni z komorami schronowymi, olbrzymim schronem przeciwlotniczym, kolejowa wieża ciśnień, a przede wszystkim nowe torowiska, które wyraźnie zwiększyły przepustowość iławskiego węzła. Do prac zaangażowano miejscowe przedsiębiorstwa, m.in. firmę budowlaną Franza Wojkta oraz tysiące robotników przymusowych, głównie Polaków. Wśród nich znalazł się Stanisław Panert, który po latach tak wspominał trudne chwile spędzone w Iławie. Na niewielkim skrawku ziemi stało 14 baraków drewnianych o długości 50 metrów i szerokości 14 metrów. W każdym baraku było 11 cel i 2 wartownie. W jednej celi stało 9 prycz piętrowych, były też cele, które miały 3-piętrowe prycze. W jednym baraku przebywało 198 więźniów i 2 wachmanów. Wobec potwornego przepełnienia zrozumiałe jest, że stan sanitarny był nie do zniesienia. Codziennie z rana i pod wieczór wynoszono na korytarz zmarłych lub zabitych. Rano o godzinie 5:00 pobudka. Kto żył, wyjść musiał na apel w gołej głowie, bez koszuli, ustawić się w szeregi, odliczyć. Wachmani odliczali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czas upływał. Ludzie się trzęśli z zimna, jak galareta. Padali jak muchy. Wachman podchodził do leżącego więźnia, kopał go lub przydeptywał palec albo wchodził na piersi. Wspomnienia Stanisława Panerta spisane w 1982 roku stały się inspiracją dla Miejskiej Rady Narodowej w Iławie do upamiętnienia wszystkich ofiar hitlerowskich obozów, jakie między 1939 a 1945 rokiem znajdowały się na terenie Iławy. A było ich kilka, bo do Iławy zsyłano nie tylko Polaków i Rosjan, ale też Anglików, Francuzów i Belgów. W
Tych ostatnich nie wykorzystywano jednak jako siły roboczej pracującej na rzecz niemieckiej gospodarki wojennej, a co najwyżej eksploatowano w miejscowych zakładach pracy, w rzeźniach i w tartakach. W 1985 roku tu, w tym miejscu, odsłonięto tablicę poświęconą pamięci bestialsko pomordowanych w latach II wojny światowej więźniów hitlerowskich obozów pracy w Iławie. Po 40 latach przywrócono pamięć o miejscu, o którym wcześniej mało kto pamiętał. W tym samym czasie na światło dzienne wydobywano kolejne wspomnienia byłych więźniów, m.in. Leonida Podhajskiego, który doczekał wyzwolenia obozu w styczniu 1945 roku. Najbardziej dokuczał nam głód. Przy torach, na których pracowaliśmy, zlokalizowany był zakład przemysłu ziemniaczanego. Na torach kolejowych można było więc znaleźć nieco ziemniaków rozrzuconych podczas transportu i wyładunku, często całkowicie zamarzniętych. Zbieraliśmy je po kryjomu i przynosiliśmy do baraków, gdzie następnie gotowaliśmy. Jest 20 stycznia 1945 roku, godzina 5 rano. Przez ścianę usłyszałem głos Lagenführera, który wpadł w zdenerwowanie. Mówi o radzieckich czołgach jadących w stronę Iławy. Pozrywaliśmy się z łóżek. Krótka narada. Co zrobią z nami Niemcy w obliczu zbliżających się czołgów radzieckich? Podjęliśmy decyzję i natychmiast pojedynczo zaczęliśmy opuszczać barak. Po 15 minutach byliśmy już w lesie pomiędzy Iławą a Jabłonowem. Drewniane baraki, które znajdowały się dokładnie po tej stronie drogi, zajęli wkrótce jeńcy niemieccy. Obóz karny w Iławie stał się w ten sposób obozem przejściowym dla jeńców wojennych, a Iława z racji położenia i przecinających się tutaj linii kolejowych jedynie przystankiem w ich dalszej drodze na wschód, do ZSRR. Taki los spotkał Gerda Helmuta Komosę, późniejszego szefa Wojskowej Służby Bezpieczeństwa, który w maju 1945 roku trafił do zlokalizowanego na terenie osiedla Gajerek w Iławie obozu przejściowego dla oficerów niemieckich. Z Iławy, według zapewnień oficerów radzieckich, on i inni oficerowie mieli zostać zwolnieni do domów. Ostatecznie spędzili w tym obozie kilka tygodni i wywieziono ich na wschód, do ZSRR. Komosa został zwolniony z niewoli dopiero w kwietniu 1949 roku. Po kapitulacji III Rzeszy, która nastąpiła 8 maja 1945 roku, do Iławy napływały niekończące się kolumny jeńców niemieckich, głównie spod Gdańska i z Półwyspu Helskiego. Według świadków wielu z nich szło bez jakiejkolwiek straży. Mieli zapewnienie oficerów radzieckich, że stąd z Iławy będą zwalniani do domów, do Niemiec. Jedną z takich kolumn spotkał pod Suszem Paul Lengner, którego z uwagi na zły stan zdrowia zwolniono wraz z grupą innych jeńców z obozu w Iławie. Pod Suszem spotkaliśmy niemieckich żołnierzy. 140. Szli bez radzieckiej straży, bez jakiejkolwiek eskorty. Mieli na mundurach wszystkie ordery. Szli w stronę Iławy z bagażami, ale bez broni. Spotkaliśmy majora, który przewodził tej grupie. Nasz wygląd nie wzbudzał zaufania, ponieważ byliśmy po miesiącach niewoli i mieliśmy całkiem piękne brody. Powiedzieliśmy mu, że idziemy z niewoli, ponieważ jesteśmy niezdolni do pracy. Dowiedzieliśmy się, że żołnierze ci idą spod Helu do Iławy. Rosyjski generał dał im słowo honoru, że wszyscy będą zwolnieni i oni w to uwierzyli. Powiedziałem majorowi, że idziemy z Iławy i to jest jeden wielki obóz, z którego idą transporty na Rosję. Powiedziałem, że idzie do niewoli i niech nie wierzy Rosjanom. Niech zawróci, bo inaczej nie zobaczy ojczyzny. Był przy tym jeden Oberfeldwebel z Malborka. Ten przynajmniej uwierzył i wkrótce on i prawie 40 mężczyzn siadło w rowie i rozmawiało. Powiedzieli nam, że około 100 000 żołnierzy niemieckich maszerowało z Helu do Iławy celem zwolnienia. To zjawisko było tak powszechne, że Polacy oglądali je z otwartymi ustami. Wśród żołnierzy niemieckich, którzy po kapitulacji na Półwyspie Helskim trafili do obozu w Iławie, był 24-letni Georg Mroz. W obozie poznał żołnierza z Berlina, 31-letniego Willego Stoffa, który podając się za szewca i reperując buty Rosjanom, unikał póki co wywózki na wschód. Od wtedy młodzi Niemcy trzymali się w obozie razem. Niedługo potem obaj zgłosili się jako ochotnicy do przeprowadzenia prac porządkowych w szpitalu. W ten sposób znaleźli się w wąskiej grupie jeńców, która każdego dnia pod strażą mogła opuszczać obóz. I wtedy też w głowie Mroza, który zwrócił uwagę, że jeńcy nie są rewidowani po powrocie do obozu, narodził się plan ucieczki. Podzielił się nim ze Stoffem. Ten
wiedząc jaki los spotka ich, jeśli zdecydują się na pozostanie w obozie, przystał na propozycję kompana bez żadnego wahania. Dzień przed planowaną ucieczką we trzech, bo dołączył do nich jeszcze jeden jeniec, zeszli do piwnic szpitala, gdzie gromadzono mundury rannych bądź zmarłych żołnierzy. Wykradli stamtąd 2 mundury niemieckie, 1 radziecki i przymycili je do obozu. Następnego dnia odegrali scenę, którą zaplanowali w najdrobniejszych szczegółach. Ponieważ dobrze znałem rosyjski, przebrałem się za sowieckiego żołnierza, który miał zaprowadzić 2 jeńców do pracy w pobliskim majątku zaopatrzeniowym. Białoruski kucharz, który pracował w szpitalu, zdradził mi wcześniej, że majątek ma numer 47011. Zapamiętałem od razu, bo w dzieciństwie moja ciotka używała wody kolońskiej o takiej nazwie. Gdy byłem mały, często ukradkiem perfumowałem się tą wodą. To był mój ulubiony zapach. Chwilę przed godziną 7 Mroz ustawił jeńców przed sobą i we trzech ruszyli w stronę obozowej bramy, która znajdowała się dokładnie w tym miejscu. Nikt ich nie zatrzymał. Obronną ręką wyszli też ze spotkania z 3 radzieckimi oficerami, nad których natknęli się tuż pod Iławą. Ci także uwierzyli, że Mroz w mundurze żołnierza Armii Czerwonej eskortuje jeńców niemieckich. W ten sposób cała trójka doszła do Mrągowa, a stamtąd w cywilnych ubraniach do Berlina. Tam Willi Stoph rozpoczął pracę w aparacie komunistycznej partii Niemiec. Był to początek jego wielkiej kariery. W ciągu kilku lat stał się jednym z najważniejszych i najaktywniejszych funkcjonariuszy partyjnych w nowej powojennej rzeczywistości. W 1964 roku mianowany został na stanowisko premiera NRD i funkcję tę z krótką przerwą w latach 1973-1976 pełnił aż do roku 1989. Człowiek, dla którego droga do wielkiej politycznej kariery rozpoczęła się tu, z chwilą przekroczenia bramy obozu przejściowego w Iławie, przez ponad 40 lat wchodził w skład najwyższych władz NRD. Tymczasem obóz w Iławie funkcjonował przez kolejne miesiące, najpewniej do połowy 1946 roku. Według dokumentów przeszło przez niego kilkanaście tysięcy żołnierzy niemieckich, najpewniej w rzeczywistości było ich jednak kilkadziesiąt tysięcy. Większość z nich wywieziono na wschód. Po likwidacji obozu baraki zajęli polscy kolejarze, którzy przywracali ruch na odbudowywanych szlakach kolejowych. Gdy znalazły się dla nich kwatery w zniszczonym mieście, baraki wywieziono na wschód do dawnej gminy Tuczyn w województwie wołyńskim. Tam służyły przez kolejne dziesięciolecia. O tym, co działo się tutaj między 1943 a 1946 rokiem, przypominają dziś już tylko resztki obozowej infrastruktury, obiekty parowozowni, kolejowa wieża ciśnień, a przede wszystkim dziesiątki pojedynczych i zbiorowych mogił ze szczątkami Polaków i Niemców, które znajdują się w okolicznych lasach.